Prywatna kopalnia walczy o wsparcie państwa polskiego. Duet atomu i OZE daje sukces Francji. Dronopad Ukrainy działa pomimo impasu rozmów Trump-Zełenski, co pokazuje reakcja rosyjskiego szpiega. Jest 29 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad Ukrainy porusza szpiega Rosji. Rozmowy Trump-Zełenski w martwym punkcie. Słowa rosyjskiego szpiega pokazują, że Rosja boi się dronopadu Ukrainy, a rozmowy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, że jest daleko od porozumienia, szczególnie w sprawie okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Doszło do kilku eksplozji w różnych częściach Rosji i wygląda na to, że nie sądzę, żeby brały się z Konga. Nie sądzę, żeby brały się ze Stanów Zjednoczonych. Możliwe, że brały się z Ukrainy, ale nie zadawałem tego pytania, powiedział prezydent USA Donald Trump przed rozmowami ze swym ukraińskim odpowiednikiem w Miami z 28 grudnia. Może nie będę się tym zajmował. Wiecie, że toczą wojnę i zobaczymy, co się stanie, dodał Trump. Odnosił się do najnowszych uderzeń Ukrainy w infrastrukturę rosyjską, w tym być może do nowego trafienia w rafinerię Syzran pod Samarą w Rosji. Była to kolejna odsłona dronopadu ukraińskiego, czyli uzasadnionych ataków na cele wojskowe, jak rafinerie. Rosjanie wykorzystują te instalacje do produkcji paliw potrzebnych w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie, a także zapewniających przychody budżetowi rosyjskiemu, którego główna część wydatków jest kierowana na zbrojenia. W dyskusji na ten temat wziął udział rosyjski szpieg Pablo González, w rzeczywistości Paweł Rubcow, agent wywiadu wojskowego GRU. Został on uwięziony w Polsce w 2022 roku i uwolniony w wymianie szpiegów z 2024 roku. Skomentował doniesienia podcastu Energy Drink o ataku na Syzran. Polski ekspert cieszy się z ataku na rosyjską rafinerię i go usprawiedliwia, napisał na platformie X w języku hiszpańskim, odnosząc się do wpisu autora podcastu. Pomija on fakt, że to Rosjanie są agresorem, który prowadzi inwazję na Ukrainie od lutego 2022 roku i nie osiągnął zakładanych celów, wśród których najważniejszy to zmiana władzy w Kijowie na prorosyjską. Zgodnie z teorią wojny sprawiedliwej Pawła Włodkowica, przywołanej przez polskiego sędziego, który zwolnił Ukraińca podejrzanego o sabotaż gazociągu z Rosji o nazwie Nord Stream 2, Ukraina ma prawo bronić się przed agresją, korzystając z dostępnych narzędzi. Tak jest w przypadku ataków na rafinerie rosyjskie, będące źródłem pieniędzy i paliw potrzebnych do dalszej agresji Rosji na Ukrainie. Według ukraińskiego portalu Militarnej atak z 28 grudnia mógł dosięgnąć jedynej jednostki AVT-6 niezbędnej do przerobu ropy w rafinerii Syzran. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, rafineria będzie musiała zatrzymać pracę, a naprawa będzie czasochłonna przez ograniczony dostęp Rosjan do sprzętu z zachodu. Syzran zapewnia olej napędowy potrzebny w działaniach zbrojnych, ale także utrzymaniu podaży na terenach Ukrainy okupowanych przez Rosję. Ten obiekt był już atakowany kilkukrotnie w 2025 roku. Ukraina prowadzi ataki dronów oraz rakiet na infrastrukturę naftową Rosji, ograniczając przychody oraz utrudniając logistykę wojenną Kremla. Te działania powinny być rozpatrywane w innym świetle niż uderzenia Rosjan, które od początku obejmują także cele cywilne. Należy przy tym przyznać, że Ukraińcy także zaczęli atakować stacje elektroenergetyczne oraz elektrociepłownie Rosji. Warto zaś przypomnieć, że w ostatnich dniach nastąpiła także zmiana jakościowa ataków. 25 grudnia doszło do uderzenia na rafinerię Nowoszachteńsk w Rosji, tym razem z użyciem pocisku Storm Shadow dostarczonego z Wielkiej Brytanii. Ten obiekt jest źródłem dostaw paliw na front wojny z Ukrainą oraz na południe Rosji. Nie jest jasne, czy słowa Trumpa o uderzeniach Ukrainy w Rosji oznaczają, że USA będą naciskać na Kijów, aby nie atakował celów jak rafinerie rosyjskie. Takie oczekiwanie wyrażała w przeszłości administracja Joe Bidena. Mimo to Amerykanie przekonują, że bliski jest kompromis w sprawie planu pokojowego. Zbliżamy się do końca i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko porozumienia. Rosja chce, żeby Ukraina osiągnęła sukces. Brzmi to trochę dziwnie, ale tłumaczyłem to prezydentowi, mówił Trump po rozmowach z Zełenskim. Prezydent Putin był bardzo hojny w swoich uczuciach wobec sukcesu Ukrainy, w tym dostarczania energii, prądu i innych dóbr po bardzo niskich cenach. Wiele dobrych rzeczy wynikło z dzisiejszej rozmowy, zapewnił Trump po telefonie na Kreml. Te słowa wywołały rozbawienie Wołodymyra Zełenskiego.
Komentarze prezydenta USA sugerują, że Rosjanie okupujący zaporowską elektrownię jądrową na Ukrainie są gotowi dostarczać jej energię nad Dniepr. To obiekt kluczowy dla zasilania całego wschodu tego kraju i największa elektrownia jądrowa w Europie. Trwają rozmowy na temat zarządzania nią przez konsorcjum z udziałem Ukrainy, Rosji oraz USA. Sprzedaż energii z obiektu przez Rosjan na rzecz Ukraińców sugeruje jednak, że firma ukraińska nie weszłaby do konsorcjum i byłoby to rozstrzygnięcie pomyśli Rosjan. Potencjalne zakłócenia dostaw energii z Zaporoża na Ukrainę w razie porozumienia pokojowego mogłyby być tłumaczone problemami technicznymi lub w inny sposób, ale mogłyby wpływać na sytuację na Ukrainie w czasie potencjalnych wyborów parlamentarnych i plebiscytów o przynależności obszarów okupowanych, których oczekują Rosjanie. W ten sposób Rosja otrzymałaby nowe narzędzie wpływu z użyciem energetyki na sytuację Ukraińców. Rozstrzygnięcia w tym obszarze będą zatem istotne z punktu widzenia stabilności na wschodzie w razie potencjalnego porozumienia pokojowego. Nie jest wciąż znane stanowisko Rosji w tej sprawie, ale nie można wykluczyć, że odrzuci ustalenia USA i Ukrainy osiągnięte we współpracy z Europejczykami. Podsumowując, ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową Rosji są na tyle skuteczne, że mogą stać się elementem negocjacji pokojowych. Te stoją w martwym punkcie pomimo optymizmu prezydenta Donalda Trumpa. Energetyka odgrywa kluczową rolę w rozmowach. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Rozmowy z górnikami. Minister energii ma wziąć 29 grudnia udział w rozmowach o przyszłości kopalni Silesia, w której trwają protesty górników. Rozmowy odbędą się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Protestujący domagają się objęcia prywatnej Silesii osłonami ustawy górniczej. Ta firma planuje zwolnienia grupowe do 750 osób. Państwo nie może dziś przejmować odpowiedzialności za decyzję właściciela, który korzystał z publicznego wsparcia, a teraz konsekwencje miałyby spaść na wszystkich podatników, ocenił minister Motyka. Polskie megawaty. Według Forum Energii w Polsce może być zapotrzebowanie na 56 gigawatów nowych elektrowni, w tym 46 gigawatów energetyki odnawialnej. Z tego względu będzie też zapotrzebowanie na magazyny energii o pojemności 70 gigawatogodzin. To ogromne wyzwanie, które wymaga usunięcia barier administracyjnych, zwłaszcza dla energetyki wiatrowej na lądzie oraz wsparcia krajowej produkcji technologii takich jak magazyny energii i pompy ciepła, twierdzą autorzy raportu. Gra o LNG dla Ukrainy. Według ukraińskiego DITEK zapotrzebowanie Ukrainy na dostawy LNG tej zimy może sięgnąć 4 miliardów metrów sześciennych. Ta firma wspomina o dostawach przez Grecję, bo rywale z Orlenu i Naftogazu importują gaz przez Polskę. Kolejne kontrakty są przedmiotem negocjacji. Teraz wieści z Europy. Duet klimatyczny. Francja podsumowała 10 lat obowiązywania porozumienia paryskiego. W tym czasie ten kraj zdołał obniżyć emisję CO2 o 30% względem 1990 roku. Jego miks energetyczny bazuje na atomie w podstawie i coraz większym udziale źródeł odnawialnych. Paliwa syntetyczne górą. Nastąpił koniec sporu Niemców z Komisją Europejską o silniki spalinowe. Nie będzie zakazu ich wykorzystania po 2035 roku pod warunkiem stosowania paliw syntetycznych po tej cezurze. Powstanie specjalna kategoria samochodów z silnikami spalinowymi zasilanymi e-paliwami. Spowolnienie zielonego wodoru. Hydrogen Europe szacuje, że podaż zielonego wodoru w Europie sięgnie 1,7 miliona ton do 2030 roku, czyli istotnie mniej od 10 milionów zakładanych w programie REPowerEU. Powodem jest m.in. kryzys projektów elektrolizerów w Europie. Rosjanie do przodu. Rosyjski Rosatom wznowił pracę przy budowie reaktorów jądrowych w elektrowni Paks na Węgrzech dzięki zniesieniu ograniczeń finansowych przez USA. Wylanie betonu jądrowego pod 2 nowe bloki było pierwotnie planowane na marzec 2025 roku, ale opóźniły go sankcje amerykańskie przeciwko Gazprombankowi. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad działa. Rosjanie przedłużają ograniczenie eksportu oleju napędowego i zakaz sprzedaży benzyny za granicę do 28 lutego 2026 roku, czyli o kolejne 2 miesiące. Powód to ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową. W okresie świątecznym doszło do uderzeń w rafinerię Nowoszachteński oraz Syzran. Odwrót w USA. Koreańskie LG Energy Solution anulowało umowę wartą 2,7 miliarda dolarów z amerykańską Freudenberg Battery Power System na dostawę akumulatorów do samochodów elektrycznych. Powodem ma być spowolnienie transformacji energetycznej w USA.
Wodór na 100%. Turbina gazowa Jupiter 1 zasilana w 100% wodorem o mocy 30 MW została uruchomiona w Chinach. To pierwsza instalacja demonstracyjna tego typu na świecie. Ma służyć absorbowaniu nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych. Napięcie wokół Tajwanu. Chiny rozpoczęły ćwiczenia wojskowe z żywą amunicją wokół Tajwanu, uwzględniające symulację ataku na tę wyspę. To odpowiedź na przekazanie przez USA pakietu wsparcia wojskowego wartego ponad 11 miliardów dolarów. Mimo to ropa Brent tanieje do około $60 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.